Wszystkie materiały w tym filmie zostały zgrane z klasycznego Xboxa. Kiedy myślimy o konsolach szóstej generacji, król, a raczej królowa może być tylko jedna, PlayStation 2. Zarządziła, sprzedała się w największej ilości konsol w historii i na stałe zapisała się złotymi zgłoskami w naszych sercach. Uwielbiam PlayStation 2, jak zapewne wielu z was, ale im dłużej obcuję z konsolami szóstej generacji, tym wyraźniejsze się dla mnie staje, że w mojej opinii najlepszą konsolą tejże powinien zostać Xbox. Zaraz, jak to Xbox? Ale że Xbox? Dlaczego? O powstaniu Xboxa możecie obejrzeć odcinek Hardware, ja skupię się na bardziej przyziemnych sprawach, czyli odbiorcy końcowego. Xbox z racji, że jest już dość wiekowy, doczekał się całej masy domowego oprogramowania, które rozwija w różne strony pudełko Microsoftu. Czasami wymaga to trochę zachodu, ale w sumie efekt jest warty tego, aby jednak spróbować. Zacznijmy od tego, że Xbox oferował 2 razy szybszy procesor niż PlayStation 2. Zapytasz, i co z tego? Ano to, że Microsoft nie jest głupi. Skoro mamy więcej mocy, wykorzystajmy ją. Wiele gier multiplatformowych wygląda i działa najlepiej na konsoli Microsoftu. Xboxowe wersje gier często są najbogatsze i najpełniejsze. Zresztą aktualnie mamy bardzo podobną sytuację z PlayStation 4 i Xbox One X. Na początek przeróbka. Jest w zasadzie niezbędna, aby odblokować pełny potencjał konsoli. W zasadzie można zrobić to dwojako. Soft mod, którego polecam mniej, i mod chip, który polecam bardziej. Chipów było sporo, ale z dostępnością dziś może być problem. Co daje takowa przeróbka? Możemy podmienić ekran startowy, zmienić kolory lampek, no i przede wszystkim odpalać może całego homebrew. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć zainstalowane nawet 2 mod chipy, choć wymaga to potem zainstalowania specjalnego przełącznika, ale spokojnie. W dalszej części filmu zobaczysz, że z Xboxem nie takie rzeczy można zrobić. Zanim przejdziemy dalej, aby móc korzystać w pełni z dóbr oferowanych przez Xboxa, najlepiej posiadać konsolę NTSC, gdyż tylko te konsole odpalają obraz w 480p, 720p i 1080i. Wersje konsoli PAL mają jedynie rozdzielczość 480i i w sumie tutaj zbyt dużej różnicy pomiędzy Xboxem a PlayStation 2 nie zauważycie. Ale z pomocą przychodzi modowanie. Twórcy gier na Xboxa nie wycinali trybów 480p i powyżej z palowskich gier, więc nawet posiadając w domu bibliotekę gier na region europejski, nadal możesz korzystać z nich w rozdzielczości zarezerwowanej dla konsol NTSC. To miły dodatek. Dla przykładu Nintendo wycinało tryby NTSC z gier np. na GameCube'a. Z pomocą przychodzi program Enigma, który pozwala za pomocą jednego przycisku zmienić region konsoli, PAL na NTSC i odwrotnie. Zamiana jest trwała, znaczy do momentu, aż znowu sobie nie odpalimy programu i nie zmienimy regionu. Dopiero wtedy, wchodząc do dashboardu Xboxa, odnajdziemy upragnione rozdzielczości. Okej, ale co to daje? Ano daje bardzo dużo. Większość gier uruchamia się w 480p. Różnica pomiędzy 480p a 480i jest kolosalna. Część z gier wspiera wyższą rozdzielczość, np. Soul Calibur 2 działa natywnie w 720p i tak możesz to uzyskać nawet na palowskiej wersji gry. Ale to i tak nie wszystko. Kilka, ale naprawdę bardzo mało gier odpala się w 1080i na konsoli szóstej generacji, kiedy taka rozdzielczość w tamtych czasach dla nas była niemal kosmosem. Ale to dopiero początek. Ale zanim przejdziemy dalej, kilka słów o kablu. Na rynku jest dostępnych wiele kabli i komponent do Xboxa, za grosze od chińskich producentów, ale powiem od razu, szkoda na to kasy. Najlepszy obraz bez przekłamań uzyskacie jedynie na oryginalnym kablu komponent, który jest niestety dość drogi, aby nie powiedzieć bardzo drogi. Występuje on w 2 wersjach, ze specjalną kostką, do której podłączymy kable komponent, jak i od razu z wbudowanymi wtyczkami. Ten drugi bardzo trudno dostać i wielu myśli nawet, że on nie istnieje. Mnie udało się go okazyjnie kupić kiedyś za $90, ale jego cena zazwyczaj jest o wiele wyższa. Oczywiście najlepiej wszystko podpiąć pod OSSC, choć z tańszych rozwiązań jest kabel konwertujący od razu obraz do HDMI, ale jego jakość też pozostawia sporo do życzenia. Xbox to wymarzony sprzęt dla moderów i nie mówię o wyglądzie, choć i tutaj można nieźle poszaleć, ale o bebechach konsoli.
Jest opcja uruchamiania gier na Xboxie w natywnym 720p, nawet jeżeli nie były pod to zaprojektowane. I tutaj chciałbym to podkreślić, że to natywne 720p i nie ma to zupełnie porównania do GSM-a na PS2, który po prostu upskaluje rozdzielczość. To dwie zupełnie różne rzeczy. To tak jakbyś, nie wiem, ściągnął jakiegoś kiepskiego DivX'a i odpalił na monitorze 4K. To jest właśnie upscaling. Nijak się ma do faktycznego 4K w filmie. Wracając do tematu. Aby odpalać gry w takiej rozdzielczości wymagane jest już trochę zachodu. Przede wszystkim Xboxa trzeba wyposażyć w dodatkowe 64 MB pamięci RAM, co jest już niestety dość skomplikowane. Potem pobrać specjalny patch, który podmienia plik wykonywalny gry i już działa w 720p. Jednak nie wszystkie gry wymagają 128 MB pamięci RAM. Część z nich odpala się na stokowym Xboxie bez najmniejszego problemu, np. Dark Watch. Mogą co prawda zdarzyć się okazyjne spowolnienia animacji, choć w przypadku Dark Watcha gra przez większość czasu trzyma się stałej liczby klatek na sekundę. Aby wyeliminować zwolnienia, można wymienić procesor na szybszy. Standardowo Xbox posiada procesor o prędkości 733 MHz. Możliwa jest wymiana na procesor 1,4 GHz. Niestety ponownie nie jest to takie proste i lepiej zlecić to profesjonalistom. Koszt takiej usługi wynosi około $200 plus przesyłka, ale w bonusie dostaniemy zainstalowane dodatkowe 64 MB pamięci RAM. Wtedy zyskujemy prawdziwego mocarza. Można też wymienić dysk twardy, co nie jest zbytnią tajemnicą. Duży dysk umożliwia zgrywanie na niego gier, programów i emulatorów. Co ciekawe, nie musi to być dysk ATA, ale poprzez przejściówkę można podłączyć też dysk SATA. Ale i to nie wszystko. Możemy wymienić na przykład DVD. Niektórzy wrzucają specjalnie zmodyfikowany napęd z PC-ów, który ma o wiele lepszą korekcję błędów i lepiej sobie radzi z porysowanymi płytkami. Czy to koniec? Jasne, że nie. Można dodać wewnętrzną kartę Wi-Fi, aby móc bezprzewodowo łączyć się z klocem i nadal grać po sieci przez X-Link Kai. Do tego cała masa przeróżnych skórek do dashboardów. Jednym z najciekawszych jest ten, który wygląda zupełnie jak na Xbox One, ale tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Warto wspomnieć o aktualnie najlepszym dashu XBMC, czyli Xbox Media Center, który ma iście imponujące funkcjonalności. Co ciekawe, XMBC było na tyle dobre, że większość z Was używa go do dziś pod inną nazwą, mianowicie Kodi. Na koniec zostaje pobranie softu, czyli specjalnych patchy na 720p, 480p lub takich, które mogą zmienić grę z dziadowego 4:3 na szeroki obraz. Tutaj całe szczęście RAMu nie potrzeba, a ponownie niewielki spaczowany plik, który trzeba wrzucić na konsolę. Oczywiście głównie znajdziecie patche do gier NTSC, ale część z nich działa i na grach palowskich. Pytacie po co? Skoro i tak większość można odpalić na Xbox 360 w 720p. Owszem, można. Wiele gier ma co prawda niewielkie problemy z emulacją i pewnie uzyskacie lepszą jakość obrazu z racji złącza HDMI, jednak granie na oryginalnej konsoli to jednak granie na oryginalnej konsoli. Gra działa tak, jak działać powinna. Choć z kronikarskiego obowiązku zaznaczam, że i taka funkcja istnieje. Zaraz, ale jak wrzucić? Przecież Xbox nie ma wejścia na USB. Ano można kupić kabel z przejściówką na USB i do tego niewielki, maksymalnie 4-gigabajtowy pendrive. Ja posiadam Cruisera Blade, który sprawdza się znakomicie i pozwala swobodnie przenosić pliki z naszego kompa na dysk Xboxa. Można też zainstalować w porcie napada złącze USB, do którego będziecie bezpośrednio podpinać pendrive'a. Tak też się da, ale wymaga lutowania. Lub jeśli macie możliwość wpiąć kabel Ethernet do konsoli, możecie połączyć się z nią przez serwer FTP i tak zgrywać pliki. Oczywiście, jeśli chcecie mieć 128 MB RAMu, lepszy proc, ale macie dwie lewe ręce do lutowania, można kupić gotowy sprzęt na eBayu wyposażony we wszystko co potrzeba, ale koszt takiej konsoli jest spory. Najbardziej dopasione Xboxy potrafią kosztować grubo ponad $500, czyli tyle za ile kupicie pewnie PlayStation 5 czy Xbox Series X, więc jest to już raczej zabawa dla fanatyków i entuzjastów. Xbox to też wymarzone pudło do emulacji. Z racji dość dobrego procka i grafiki, na klocku jest emulatorowe Eldorado. Ponieważ konsola wykorzystuje ekosystem PC-towy, a procesor jest zbudowany na bazie Pentium 3,
Całe homebrew, jak i emulatory są łatwe w programowaniu na konsolę i wierzcie mi, Xbox ma ich gigantyczną ilość. Możecie odpalić gry z automatów arcade, PlayStation, Amigi, Nintendo 64 plus wiele więcej, a wszystko to dzięki dostępowi do bibliotek DirectX. Dla porównania zobaczcie, ile emulatorów jesteście w stanie odpalić na PlayStation 2. Nie ma co ukrywać, że niektóre emulatory działają bardzo kiepsko, na przykład Jabause, emulator Segi Saturn, ale niektóre zadziwiająco dobrze, jak na przykład emulator Nintendo 64 czy PSX-a. Scena homebrew jednak na tym się nie kończy. Są dostępne porty gier robione przez domorosłych fanów Xboxa i jest tego sporo. Jest Duke Nukem 3D oparty o wersję PC-tową. To może nawet nie dziwi, bo gra pokazała się też na poprzedniej generacji. Znajdziemy porty 3 części Quake'a działające w całkiem wysokiej rozdzielczości, również bazujące na wersjach PC-towych. Łącznie z Quake 3 Arena, w którego możemy pograć po sieci. Nie zapomniano o takich klasykach jak Hexen, Heretic, Shadow Warrior, Doom, czy trochę zapomniane Rise of the Triads. Jako wisienka na torcie Xboxowa wersja Aliens vs Predator. Wszystko bazowane na wersjach z PC-ów. Jakby było wam mało, jest Xboxowa wersja DOSBoxa, spod którego odpalimy kolejne kilkaset retro gier znanych z PC-ów. A co powiecie na 3 chałupnicze części klasycznej Zeldy stworzone przez fanów? Jest tego masa i na pewno przedłuży życie waszej konsolki niemal w nieskończoność. Jeśli chcesz wgryźć się bardziej w temat, jest dość skromna demo scena na Xboxie. Demek jest dosłownie kilkanaście, ale i tak fajnie je zobaczyć. Niektóre z nich, jak Doomsday od Complex albo Mihera od Limp Ninja, to małe dzieła sztuki. Warto zerknąć, bo jest na czym oko zawiesić. Ale wszystko rozbija się głównie o gry. Nie będę się kopał z fanami PlayStation 2 o ilość ekskluzywów, bo Xbox nie ma tutaj najmniejszej szansy. Ale ciekawie wypadają gry multiplatformowe, w których zazwyczaj wygrywa Xbox. Weźmy pierwszy przykład z boku, Red Dead Revolver. Świetna gra, która położyła podwaliny pod Red Dead Redemption. Wersja na PS2 działa w 30 ramkach w dość niskiej rozdzielczości, nawet jak na PlayStation 2. Na Xboxie 480p i 60 ramek na sekundę i odpalając obie gry naprawdę czuć różnicę. Dalej port Fatal Frame 2 na Xboxa w mojej opinii jest najlepszym jaki wyszedł. Nie dość, że oferuje lepszej jakości modele i tekstury, działa w 480p, pomijam tutaj już, że dorzucono jakieś pierdoły w postaci nowych duszków czy fatałaszków, bo to nikogo nie interesuje, ale gra dostała nowe zakończenie i tryb, w którym możemy przejść grę z widoku pierwszej osoby. Tak, wiem, że podobnie jest w wersji na Wii, ale tam trochę nie odpowiadało mi sterowanie. Jednym z najczęściej wspominanych przykładów mocarności Xboxa jest trylogia Splinter Cell. Na PlayStation 2 to zupełnie inna gra, z kiepską grafiką, powycinanymi poziomami i ogólną siermięgą. Xbox dostał w zasadzie port z PC-ta, z tym, że w niższej rozdzielczości. Seria Splinter Cell jest ekstremalnym przykładem, jak mocną konsolą był sprzęt Microsoftu. Na koniec wspomniany już Soul Calibur 2, który natywnie na Xboxie odpala się w 720p przy prędkości 60 ramek na sekundę i wygląda epicko. Aby być jednak sprawiedliwym, są gry, których porty od siebie aż tak się nie różnią, a są to mocarne tytuły, jak na przykład Black. Obie wersje i na Xboxa i na PlayStation 2 wyglądają rewelacyjnie i ciężko wybrać tutaj faworyta. Sporo gier też nie zyskiwało na potężniejszej mocy Xboxa, który dostawał niemal identyczne porty jak na pozostałych konsolach, np. Turok Evolution, Batman Begins, Burnout 3 Takedown czy Def Jam Take for New York. Oczywiście takich gier są setki, jednak też nie byłem w stanie wszystkich spróbować, co jest oczywiście zrozumiałe. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Xboxem, kilka przykładów gier ekskluzywnych. Koniecznie sięgnij po Conquer Life and Reload. Wyśmienita, napakowana niewybrednym humorem gra oryginalnie pojawiła się na Nintendo 64 i do dziś się zastanawiam, w jaki sposób Nintendo zgodziło się, aby wydać taką grę na ich prorodzinnej konsoli. Wersja na Xboxa jest remasterem z oczywiście lepszą grafiką, ale też niewielką cenzurą. Conquer to przedziwna gra z jeszcze bardziej zaskakującym zakończeniem. Po więcej zapraszam do mojego odcinka To było grane. Crimson Sky to arcade'owy symulatorek lotu, w którym przechodzimy kolejne misje w stylu legendarnego Rogue Squadron. Gra nadal się dziś broni fajną oprawą i bardzo przyjemnym modelem lotu. Wielu uważa, że to najlepsza gra na oryginalnego Xboxa, choć ja uważam, że są lepsze. Dwie części Otogi od From Software to naparzanka, w której możemy znaleźć pewne podwaliny pod Sekiro. Wysoki poziom trudności, ciekawa historia i pomysłowo zaprojektowany system walk. Panzer Dragoon Orta, czwarta część
część legendarnej sagi. Ponownie zasiadamy na smoku, aby siać zniszczenie w pięknie zaprojektowanym świecie. Orta bierze wszystko co najlepsze z Panzer Dragoon i dorzuca jeszcze więcej. Płynna grafika, świetna oprawa to niewątpliwe atuty. Jako bonus do odblokowania klasyczny Panzer Dragoon z Saturna. Jest też kilka gier, które pojawiły się w postaci portów z PC-ów i były dostępne z konsol jedynie na Xboxie. Na pewno warto wspomnieć o The Elder Scrolls Morrowind. Do jakości oprawy z PC-ta mu daleko, ale samo to, że konsola potrafiła udźwignąć taką grę, zasługuje na uznanie. Jest Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. W zasadzie to wersja ponownie z PC-ta w niższej rozdzielczości. Dość zapomniane, ale nadal bardzo dobre Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, które na PC było dość zabugowane, ale wersja na konsolę ma jakby tych błędów trochę mniej. Legendarny Half-Life 2 w wersji na Xboxa to ponownie port z PC-ta, choć widoczne są tutaj niestety spadki płynności i brak trybu multi, pomimo że Xbox miał wsparcie dla grania po sieci. Dwie odsłony Knights of the Old Republic, świetne RPG w świecie Gwiezdnych Wojen. Jeśli już jesteśmy przy marce Lucasa, również na Xboxie zagramy w Jedi Outcast, Jedi Academy i Republic Commando. Zagramy także w Unreal 2, które ominęło wszystkie konsole poza Xclocem. Oczywiście tych gier jest o wiele więcej, ale też nie miałem okazji we wszystko zagrać. Klasyczny Xbox jest dziś moją ulubioną retro konsolą. Uwielbiam grać na nim w gry, w które grałem na PC-cie i większość materiałów na kanał przygotowuję właśnie wtedy z konsoli Microsoftu. Podobają mi się ogromne możliwości kustomizacji konsoli i możliwość rozbudowy biblioteki gier o tysiące kolejnych tytułów działających na emulatorach. Jednakże aby zrobić z Xboxa sensowną konsolę, trzeba trochę zachodu, już nawet nie mówię o wymianie procesora czy wrzuceniu RAMu, ale chociażby o zrobieniu softmoda i przełączaniu konsoli w tryb NTSC. Ale faktycznie warto, gry palowskie zyskują drugą młodość dzięki trybowi 480p. A jeśli chcemy pójść o krok dalej, dzięki patchom możemy odpalić je w wyższych rozdzielczościach, jeśli tylko sprzęt na to pozwoli. Dziś Xbox kosztuje jakieś grosze, ale dorzucając kilka złotych możemy zmienić go w potężny kombajn, na którym zagramy wiele fajnych gier. Nawet tych znanych z PlayStation 2, ale w lepszej jakości. No i gry na Xboxa kosztują o wiele mniej niż odpowiednie wersje na konsole Sony. Sprawdźcie, może i wy zmienicie zdanie na temat najlepszej konsoli szóstej generacji.